Po sukcesie pierwszej części filmu Hostel, wiadomo, budżet 5 milionów, a zarobek ponad 80, no rzeczywiście dwójka była tylko i wyłącznie kwestią czasu, no i dostaliśmy ten film. Powraca na stołek reżysera Eli Roth i no właśnie, czy podołał, czy rzeczywiście bardzo często jest tak, w 9 przypadkach na 10, że kontynuacja jest słabsza od jedynki. Czy tak rzeczywiście było to tym razem? Fabuła zarysuje tylko jak zawsze w kultowych horrorach, no co tu dużo mówić, niemalże jest bliźniacza z jedynką, tylko akurat tutaj zamiast chłopaków, którzy się wybierają do Pragi, mamy dziewczyny, tak? Są akurat, studiują się, uczą w jakiejś szkole, artystycznej szkole rysunku w Rzymie, no i postanawiają jak najbardziej wybrać się tam i śmignąć. Czemu padł wybór na dziewczyny? No krótka piłka, przy okazji pierwszego filmu Eli Roth dostał mnóstwo, naprawdę mnóstwo było krytyki związane z nagością kobiecą. Więc co robi Eli Roth? Proszę bardzo, oczywiście posiłkuje się IMDb. Około 10 minuty Eli Roth otrzymał pełną krytykę za ilość kobiecej nagości w pierwszym filmie, dlatego pierwszą sceną nagości, jaką umieścił w tej kontynuacji, było ujęcie całkowicie nagiego faceta. A oczywiście, że tak, zrobimy im na przekór, zrobimy im tak, żeby rzeczywiście było zabawniej, było inaczej, było ciekawiej. No i tutaj rzeczywiście tak to jest, ale tego filmu nie będziesz oglądać, uwierz mi, nie będziesz oglądać dlatego, że chcesz piękną, zawiłą fabułę, ciekawą intrygę czy coś takiego. Nie, no po prostu to ma być rzeźnie, ma być jadka. Ma się czerwona farba lać hektolitrami i leje się, bo rzeczywiście jej jest dużo więcej niż w pierwszej części. W ogóle budżet filmu również większy. Tam było 4 miliony bodajże 800 tysięcy, tutaj już jest 10 milionów 200. Więc no budżet ponad dwa razy większy. No ale rzeczywiście to też się przełożyło na to, że była możliwość, ażeby nakręcić więcej scen, rozbudować pewne wątki oczywiście. Po raz wtóry dostajemy tempaków, tak, tempaków Amerykańców. No właśnie tempę Amerykanki, niech tak rzeczywiście będzie, które po prostu, no wiesz, wszystko po prostu, co tylko możesz sobie wyobrazić, co sobie możesz wymyśleć, gdzieś tam widziałaś w filmie, w kinie, to wyrzucamy przez okno i po prostu całkowicie już w ogóle nie istniemy, nie myślimy, to nie jest interesujące. Ale fabuła, jest kilka rzeczy, które mi się tutaj bardzo podobają, mimo że oczywiście to nie są najważniejsze. Po pierwsze, fajny motyw z przesłaniem we Włoszech, bo film jest to kontynuacja jedynki oczywiście, cały czas te wątki są kontynuowane, ale rzeczywiście to jak to jest zrobione, jak to jest pokazane, podoba mi się to, naprawdę jest to fajny zwrot akcji, jest ciekawie ukazane i jestem zadowolony z tego, że rzeczywiście w tą stronę Eli Roth poszedł tym razem, bo widać, że facet miał pomysł od A do Z, to nie było na zasadzie, o jest, jedynka zrobiła kasę, no to szybko, piszemy jakiś scenariusz, dawać szybko dwójkę, nie, widać rzeczywiście, że facet miał pomysł, wiedział jaka jest koncepcja, wiedział co chce zrobić oczywiście. Też jest kilka zwrotów akcji. No, oczywiście bardziej to już w drugiej części filmu, już prawie pod koniec, ale rzeczywiście pojawiają się dwie sceny, że tak powiem, podwójny zwrot akcji oraz jest też jedna scena, która mi się bardzo podoba, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, z genitaliami męskimi. To rzeczywiście jest dobrze zrobione i to brzmi kuriozalnie, bo akurat ja filmów z tego podgatunku niespecjalnie sobie cenię, niespecjalnie je lubię. No wiadomo, wyjątek stanowi regułę, bo nie mam problemu, żeby obejrzeć Piłę, a akurat Hostel mnie raczej odrzuca. Podobnie jest przy okazji filmu serbski, który oczywiście jest do obejrzenia recenzja do tego filmu na kanale, no ale akurat rzeczywiście tutaj jest to w miarę ciekawie zrobione. Jeżeli chodzi o ilość czerwonej farby, tak, ten film jest dużo mocniejszy niż jedynka. No wiadomo, w myśl zasady więcej, mocniej, głośniej, tak to musiało być i tym razem, więc więcej hektolitrów czerwonej farby było wylane i tak dalej, to oczywiście wszystko jest i bardziej wymyślne są, może nie pułapki, bo akurat to nie tego rodzaju film, ale narzędzia tortur, o tak bym rzeczywiście powiedział to w tym aspekcie, więc tutaj jest bardzo dużo. Wiele postaci, a przynajmniej kilka, no mówię, jedynka była wzorowana na faktach w pewien sposób, tutaj też, bo na przykład pani Batory, w tej roli Monika Malakowa, która kąpie się w krwi dziewicy, jest oparta na prawdziwej kobiecie, na Elżbiecie Batory, zwanej również krwawą hrabiną Węgier. Nie będę oczywiście tutaj czytał 20 linijek tego, co to jest. W tym momencie pojawi się na ekranie, możesz sobie zapauzować i przeczytać, kim była ta kobieta. Więc w pewien sposób gdzieś tam wzorowano się na kimś, na czymś. No wiadomo, tak samo jak Dracula niby kiedyś istniał i też był okrutny. No to, co rzeczywiście potem dorysowano, dopisano, to już całkowita jest
jak to mawia kabaret, insza inszość. Ale to już oczywiście jest normalna sprawa, więc tutaj bardzo, bardzo dużo się dzieje, bardzo mocno. Oczywiście jeżeli chodzi o aspekt gore, jak tam kto woli, jest grubo. Ale chyba najbardziej w tym filmie, bo ja osobiście tę część cenię sobie dużo bardziej niż jedynkę, ona mi się bardziej podoba. Podoba mi się, może zabawa konwencją to byłoby chyba nadużycie w sumie, ale rzeczywiście wiele tych oczek, wiele ukłonów w stronę gatunku, wiele oczek puszczanych do nas, do widzów i to rzeczywiście jest świetne, no bo to oczywiście, że skoro Quentin Tarantino produkuje, no bo tutaj jest napisane Quentin Tarantino Presents, Hostel część druga, w ogóle to jest taka fajna paczka Unseen Edition, jest to po prostu wersja, która nie ma certyfikatu. Także tutaj rzeczywiście tego jest wszystkiego bardzo dużo. Jak chcesz, to link do tego wrzucę w opisie, także w przypiętym komentarzu możesz sobie obejrzeć. No rzeczywiście ukłon w stronę Quentina, tak samo jak przy okazji jedynki, kiedy dziewczyny wbijają do hostelu, nagle, no oczywiście, że tak, w tle leci w telewizji Pulp Fiction, bo musi tak rzeczywiście być, no bo inaczej rzeczywiście nie ma. To jest po pierwsze. Po drugie, pewnie, że tak. Jest kilka scen, nie powiem tobie których, bo akurat nie chcę ci spalić, bo według mnie akurat ten film się bardzo fajnie ogląda, ale jest kilka rzeczywiście zwrotów akcji, które sprawiają, że niby wszystko widzieliśmy od początku do końca, a po czym jest, przez 80% filmu myślisz, a no tak będzie, to się potoczy w ten sposób, oczywiście, tak, po czym nagle jest, a co to się podziało? A co to takiego? Co to? No rzeczywiście, co to takiego jest, pojawiło się, pokazało się, może być. No i też film jest dużo bardziej brutalny, o tym już oczywiście mówiłem, ale akurat tutaj to wszystko ma w jakiś sposób ręce i nogi, wiesz? Jedynka oczywiście to było takie zderzenie, taki szok, pokazanie nam coś, czegoś nie powinniśmy widzieć. No tutaj widzisz tego faceta z wiertarką za mną. No rzeczywiście tam też jest dosyć poważna sprawa. Pojawia się kilku bohaterów z pierwszej części, bo akurat jeden z bohaterów został wykorzystany ponownie w zwiastunie Święta Dziękczynienia w filmie Greenhouse Lia Roffa, ponieważ Roff nakręcił fałszywy, inaczej, no nie fałszywy, ale zwiastun do filmu, który nie istnieje, na Słowacji w dniu wolnym od kręcenia właśnie tego filmu, więc przynajmniej jeden aktor powrócił i wystąpił w tymże filmie, a to, że konwencją, to, że powiedzmy Eli Roth potrafi bawić się w bardzo dobry sposób, niech o tym tylko wyłącznie świadczy fakt, że udało mu się kilku aktorów ściągnąć z emerytury, między innymi Edwige Fenech, pewnie oczywiście źle przeczytałem, wróciła z aktorskiej emerytury, aby zagrać rolę pani profesor. Eli Roth, wielki fan Fenech, spotkał ją w Rzymie podczas swojej trasy promującej film Hostel, część pierwsza i zapytał ją, czy kiedykolwiek rozważałaby ponowne zagranie. Fenech, obecnie odnosząca duży sukces producent i dystrybutor filmów we Włoszech, powiedziała Roth, że zagra ponownie tylko dla niego, więc Roth napisał dla niej specjalnie rolę. Więc rzeczywiście tak to jest. No i widać, że tutaj się na tej płaszczyźnie elegancko rozumieją i uzupełniają się z Quentinem, bo Quentin też rzeczywiście jest gentlemanem, który nieraz potrafił wyciągnąć z wielkich gdzieś tam odmętów niebytu aktorów, patrz John Travolta czy chociażby Pam Grier, i sprawił, że ich kariera ponownie rozbłysła. I tutaj tak, i tutaj rzeczywiście to jest interesujące, więc ten film polecam. I dla mnie jest to jeden z tych właśnie to jest ten jeden przypadek na 10, kiedy według mnie druga część jest lepsza od jedynki. Bo ta część dużo bardziej mi się podoba, może nie bardziej, no powiedzmy o jedną ocenę jest wyżej niż poprzedniczka, ale to na takiej zasadzie, że Eli Roth dokładnie wiedział, co chciał zrobić w jedynce, a w dwójce miał już dużo więcej kasy na to samo, miał więcej czasu, więc mógł sobie spokojnie zaplanować, mógł zatrudnić ekipę aktorską, jaką tylko rzeczywiście chciał. No niby było wiele szumu, tak, przy okazji jedynki, że o, Słowacja, Czechy, tam jacyś politycy grzmieli, że o, jak tak można, ale mimo to film został nakręcony w Czechach i nie było w tym momencie już problemu, a to też domyślam się, że no, Eli Roth nie ukrywał, że będzie kręcić drugą część, więc wyglądało to bardzo interesująco. No, nie ustrzegli się błędów, aczkolwiek domyślam się, że skoro w jedynce mieliśmy durnych Amerykańców, no to stwierdzono, ok, w dwójce pójdziemy tym samym tropem i tym razem będziemy mieć dziewczyny, no ale to akurat już bardzo jest częsta konwencja, wystarczy popatrzeć
chyba uprowadzona, tak? Taken z Liamem Neesonem, gdzie matka puszcza córkę na wyjazd do Europy. A, bo rzeczywiście, no Europa co to jest po prostu? Tam to jest jak przyjechać z Tarnowa do Krakowa, czy z Warszawy do Kielc, z Gdyni do Gdańska, to jest wiadomo, taka odległość. No tutaj akurat mamy podróż z Rzymu do Pragi. Pociągiem, no co prawda nie pod specjalnym nadzorem, ale pociągiem, który rzeczywiście bardzo dziwne się rzeczy dzieją i można by pomyśleć, no ale dlaczego, ale po co? No ale tak to rzeczywiście jest zrobione. I druga część, tak, jak najbardziej, trzyma się kupy. Co prawda, jak mówię, no wersja ta jest akurat, niby to jest 18, mimo że nie ma certyfikatu, no ale akurat rzeczywiście może to taki zwykły chwyt McCarthy, jak mawia kabaret. Oczywiście jest tylko opakowanie, płyta jest tam, co jest chyba normalne. Ale tak, polecam Tobie ten film, obejrzyj go sobie, bo rzeczywiście jest dobry, jest dla fanów oczywiście gatunku. Jest brutalny i tutaj się dzieje bardzo, bardzo dużo, a więcej? Oczywiście, że tak. Kultowych horrorów? Tutaj, proszę bardzo, tutaj jest mnóstwo interesujących recenzji.